Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w czasie do roku 1998. Co się wtedy wydarzyło? Premiera iMac'a G3 z procesorem PowerPC i premiera Sound Blastera Live'a. I dzisiaj te wydarzenia, jak zobaczycie, jakoś się ze sobą łączą. Dzisiejszy odcinek będzie na temat instalacji kart Sound Blastera na różnych komputerach i na najnowszych systemach operacyjnych Magos Sequoia oraz Tahoe. Tutaj zobaczcie, mam takiego Sound Blastera, który jest kartą już dość wiekową, że tak powiem. Rok produkcji, rok zakupu to jest 2002, czyli karta tam można powiedzieć, że ma jakieś ćwierć wieku. Zwróćcie uwagę tutaj na chipset tej karty, który będzie kluczowy dla instalacji tych sterowników. I powiem Wam, iż karta ta jest na złącze PCI, złącze stare do starszych komputerów. Natomiast w odcinku będą pokazane również karty, które można instalować na komputerach już najnowszych 14 czy 15 generacji. Tak więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym odcinku, zarówno posiadacze najstarszych komputerów, jak i posiadacze tych najnowszych. Tak więc zapraszam do oglądania tego odcinka. Jesteśmy na systemie Sequoia 1572. Komputer, na którym będziemy instalować tą akurat kartę, jest komputerem, powiedzmy sobie starym, że tak powiem. Procesor trzeciej generacji i5 3470. Płyta główna ma tutaj złącze PCI-owe, tak więc tą konkretnie kartę możemy zainstalować. I teraz ja tutaj przygotowałem taką listę kompatybilnych Sound Blasterów właśnie z tą metodą instalacji. I jak widzicie, mamy tutaj Sound Blastera Live'a, Sound Blastera Audigi, Audigi 2, Audigi 4, Audigi RX i inne. I co jest ważne? Ważny jest chip audio, który jest na tych kartach. Chip audio musi to być wersja EMU 10K1, 10K2, 10K2,5 oraz najnowszy CA10300. I wszystkie Sound Blastery Creativa, które posiadają ten chip właśnie, czy też tutaj te inne, są kompatybilne z tą metodą instalacji. Tak więc tych wersji było bardzo, bardzo dużo i one się różnią oznaczeniami. Tak więc jeżeli patrzycie na tą kartę, to po pierwsze musicie zlokalizować chip audio, i oznaczenie, co tam jest napisane. Jeżeli będzie tam na przykład EMU10K1, to OK, ta karta może być instalowana. Tutaj jak widzicie są karty głównie na PCI, czyli starszą wersję, że tak powiem starsza wersja PCI Express. PCI występowało w komputerach do trzeciej generacji włącznie. Potem było już PCI Express i w zasadzie jedyną kartą na PCI Express jest tutaj Sound Blaster Audigi RX. I o ile wszystkie inne Sound Blastery tutaj są bardzo tanie aktualnie, to są sprzęt używany, który możemy kupić za grosze, albo gdzieś sobie leży i nie jest używany, ponieważ jest niepotrzebny. Tak, Sound Blaster Audigi RX jest w sprzedaży jak najbardziej, nowy w sklepach można kupić, z tym, że ta karta kosztuje około 300 zł. Jej nie będziemy instalować, ja nie mam tej wersji Audigi, my instalujemy zwykłego Sound Blastera Live'a. Ciekawa jest historia tych sterowników do Creativa, ponieważ wiadomo, iż w 1998 roku Creative wypuścił Sound Blastera Live'a, i przez ileś tam lat on był obsługiwany, były sterowniki, potem wyszła nowa wersja Windowsa i do tej nowej wersji Windowsa już nie było sterowników. Jeżeli ktoś pamięta z tych czasów, to używało się sterowników takich freeware, że tak powiem. I to był tak zwany projekt KX Audio.
W 2017 roku powstał projekt KX Audio Driver dla systemu Mac OS. Teraz ważna rzecz, te sterowniki są ważne dla systemów od Sierra aż do systemu Tahoe. Ja konkretnie używałem je na systemie High Sierra, potem był Monterey, Sequoia. Na Tahoe też było instalowane, z tym, że tutaj nagrywam na Sequoi, ponieważ na tym komputerze nie dało się zainstalować już grafiki na Tahoe, przynajmniej na razie, ale sprawdzałem, iż sterowniki te na pewno działają również pod Tahoe. Najpierw pokażę Wam, jak wygląda tutaj audio w przypadku tego komputera. No jest jakieś wyjście na DisplayPort. Tutaj jest zainstalowana karta audio na płycie, ale powiem Wam, że właśnie w tym egzemplarzu ta karta audio jest po prostu niesprawna. To znaczy pewno padł jakiś tam DAC, coś padło w tej karcie, po prostu nie ma dźwięku na wyjściu. Sterowniki się instalują, owszem, ale na wyjściu nie ma żadnego dźwięku. Także między innymi dlatego ten Sound Blaster jest tutaj instalowany. I teraz przechodzimy już do instalacji sterowników. I tak, pierwszą i ostatnią tutaj takim warunkiem koniecznym instalacji jest to, iż SIP musi być wyłączony. Ja tu mam wyłączony SIP, ale pokażę Wam, jak to się robi w tych systemach typu Sequoia i Tahoe. Tutaj montujemy, oczywiście korzystamy z programu Open Core Configurator, montujemy partycję EFI. Wchodzimy do tej partycji i tutaj w pliku config.plist pod NVRAM, jak już widzieliście w innych nagraniach, pod CSR Active Config musi być wpisane 0308.000. Wtedy SIP mamy całkowicie wyłączony i możemy instalować te sterowniki. Tak więc jeżeli nie macie tego ustawienia, to sobie go wpiszcie, zrestartujcie komputer i przystępujemy do instalacji już właściwej sterowników. Do instalacji wykorzystujemy program KEX Droplet. Tutaj musimy hasło podać, i od razu otwórzcie sobie w preferencjach tutaj zakładkę Privacy Security, ponieważ będą pewne monity odnośnie dostępności do systemu plików. I co ważne, sterownik ten instaluje się w katalogu Library Extensions, a więc nie jest to jakaś inwazyjna, że tak powiem, instalacja. Do tego katalogu mogą instalować się tutaj pewne dodatkowe sterowniki, przynajmniej w starszych systemach się instalowały. No, czyli otwieramy ten KEX Droplet i teraz tak, sterownik to jest właśnie ten KX Audio Driver. Klikamy tu i przeciągamy go. Przeciągamy go w ten sposób. Jeszcze raz hasełko. Uwaga, zaraz zacznie występować tutaj, zaczną się pokazywać różne komunikaty. Tutaj ostrzega nas, iż instaluje to do katalogu LE. Potwierdzamy oczywiście. Właśnie, tutaj występuje jeszcze taki monit odnośnie dostępu i to jest bardzo ważne. Dajemy Allow. Tutaj klikamy Done. Tutaj wpisujemy hasło. Jeszcze raz. Modify Setting. Tu klikamy OK. Tak więc tych kliknięć jest sporo. Każde jest ważne.
ponieważ inaczej on się nie zainstaluje prawidłowo i może być problem. I teraz restartujemy komputer i za chwilę zobaczymy, co tutaj się zmieniło. I jesteśmy po restarcie systemu. Wchodzimy tutaj w preferencje, klikamy na audio. No i widać, że Sound Blaster Live 5.1 jest zainstalowany. Tu jest wejście, tu jest wyjście. Możemy sobie jeszcze zobaczyć w Audio Mini Setup, jak to wygląda. Sound Blaster Live 5.1. No i oczywiście sprawdzamy na żywo, jak to gra. No, czyli instalacja zakończyła się pełnym sukcesem. Wszystko tutaj działa jak najbardziej. Jeszcze powiem Wam, iż wiadomo, karta Sound Blaster ma tam kilka tych wyjść i przy instalacji może tak być, że niektóre wyjścia nie będą działały, ale jeżeli chociaż jedno będzie działało, to dostaniecie tutaj bardzo dobrej jakości stereo. Czyli to, co w komputerach zupełnie wystarcza. Natomiast oczywiście można się tutaj bawić z ustawieniami tutaj w konfiguracji głośników typu 5.1 i tak dalej. No ale to już jest temat na inny odcinek, że tak powiem. I teraz jeszcze, co tu może się wydarzyć, jeżeli te sterowniki by się nie zainstalowały tym sposobem. To jest jeszcze takie awaryjne wyjście, mianowicie wrzucenie tych sterowników do folderu OpenCore'a, do kekstów, tutaj bezpośrednio. Tamtych nie usuwamy. I po prostu zaznaczenie w config list tych sterowników tutaj w KX Audio Kext, tu musimy zaznaczyć, ale tu mówię, to jest taki wyjątek, natomiast myślę, że w 95% powinno to zadziałać właśnie, jeżeli instalujemy ten KX Audio Driver do katalogu Library Extensions. I jeszcze załączam tutaj starszą wersję tych sterowników, którą używałem wcześniej. Tu jest ta nowsza wersja i możecie oczywiście eksperymentować, jeżeli coś by Wam się nie spodobało, no to albo jedną wersję użyć, albo drugą wersję. U mnie obie działały, ale to są trochę inne wersje, także zależy też może od karty. Tych kart jest bardzo dużo, także po prostu różnie to może być. No i cóż, ja myślę, że jest to dość fajna sprawa mieć taką kartę, która raz, że ma bardzo dobry dźwięk w stosunku do jakichś tanich kart na płycie głównej. No i dwa, że jeżeli dostaniecie ją po okazyjnej cenie, czy tam macie ją gdzieś tam w szafie, leży po prostu, to można ją jak najbardziej wykorzystać. I jeszcze na sam koniec wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego serwisu Hackintosha. Rozwiązujemy te różne problemy, instalujemy system macOS na starych i nowych komputerach. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany instalacją systemu na swoim laptopie, komputerze, masz z nim jakiś problem, oczywiście możesz się z nami skontaktować. Wszystkie informacje na stronie maxstorm.eu lub maxstorm.pl. No i cóż, to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.